Tematy na dziś. Drama na polskim podwórku, czyli całe po prostu wszystkie informacje o tym festiwalu K-popowym, czyli wszystko co wiemy, a nie wiemy zbyt wiele, no bo nadal oficjalnych statementów brak. Jungkook w jego Crash Era, bo nagrał wideo na motocyklu. Hype i kolejne kontrowersje. Dramy z Jisoo i Jennie z Blackpink. The Boys odchodzą z wytwórni. RM pali wszędzie, gdzie się da. Lucy i ich kontrowersyjny Lightstick. NMIXX wystąpiły na evencie grupy esportowej T1 i zaśpiewały nową piosenkę. Słyszeliśmy, widzieliśmy. Meghan Trainor skopiowała SP, Unchild, czyli o co taki hype? Update SM, Lucas odchodzi z SM Entertainment. Ocenka comebacków i tych wszystkich nowych zapowiedzi K-popowych, czyli Le Sserafim, Unchild, Cortis, no i coś tam powiemy o SP. Dobra, to wszystko. To wszystko. Jak zwykle nie mamy czasu. Zapraszamy. To może zaczniemy od czegoś bardzo prostego. Ja tutaj wyszukam tylko ten filmik, żebyś wiedział o co chodzi. I to wszystko? Ja nie wiem, czy nie ma jakiejś dłuższej wersji szczerze, ale to jest chyba jedyna, którą widziałem na ten moment. Więc internet zapłonął, bo Jungkook stwierdził, że musi zrobić swoją wersję wideo do Hooligan. Wsiadł na motocykl i po prostu odpalił kamerę. In his biker boy era. Dokładnie, biker boy. No, oglądał się tych chłopaków z TikToka. No brakowało tylko, żebyś jeszcze ściągnął koszulkę. Dokładnie. Jeżeli chodzi ogólnie o to wideo, ja usłyszałem o nim i na TikToku i w tych wszystkich newsach. Widziałem też bardzo dużo komentarzy. Ogólnie wideo jest całkiem spoko, ale ten hype zawsze mnie po prostu rozwala, jaką dużą skalą BTS są. No oczywiście w tym momencie trwają już koncerty. Chłopacy są w tej ogromnej trasie, ja tam co chwilę widzę jakieś takie, wiesz, albo jakieś fancamy, albo jakieś close-upy, albo coś się z nimi dzieje i tak dalej. Ale no to wideo chyba wybuchło u mnie najmocniej. Właśnie tak jak ci mówiłem przed chwilą, nie? Że widziałem je na For You page w jakichś krótszych wersjach, dłuższych wersjach. My znaleźliśmy tylko taką 18-sekundową. Jeżeli znacie jakąś dłuższą wersję, to dajcie koniecznie znać. Ale no, jeżeli w takim kierunku ma iść BTS, to I'm all in. Ja jeszcze widziałem, że w związku z tą trasą to już się zaczynają jakieś takie mini dramy dziać jak zwykle z organizacji koncertowej. O, kiedy się dramy nie dzieją. Zawsze, za każdym razem jak jest koncert K-popowy, to zawsze coś się musi wydarzyć. Albo, No szczególnie taki duży. Dokładnie. Albo kwestie związane, wiesz, że hala jest nieprzygotowana na taką ilość ludzi, albo że ludzie przychodzą na przykład za wcześnie i zaczynają się jakieś tam problemy, bo nie wiem, ktoś koczuje pod halą 2 dni, żeby być pierwszy przy barierce. Ja ostatnio słyszałem, że są jakieś pomysły, żeby kwestie biletowania, w sensie jeżeli chodzi o wejście, kto pierwszy wchodzi, nie były bezpośrednio na zasadzie kto pierwszy będzie w kolejce pod halą, ten pierwszy wchodzi, tylko na zasadzie kolejkowania już na etapie kupowania biletów. No, jest to jakiś pomysł, ale też jest dużo takich opcji, które by się mogły nie udać. Ja tylko tak po prostu chciałem zahaczyć o tych BTS-ów, bo coś tam co chwilę jakoś słyszę, jakieś mniejsze, większe historie. Wydawało mi się, że sobie posłuchamy tutaj o tym, zobaczymy ten filmik jeszcze raz, bo naprawdę bardzo spoko. Co, no skoro już rozmawiamy o Jungkooku, skoro rozmawiamy już o chłopakach, to od razu też przejdziemy do tego drugiego tematu, jakim jest RM i jego palenie papierosów. Czy wiedziałeś, że RM pali papierosy? Nie, ale jakoś... Interesuje cię to? Nie, nawet nie to, że mnie nie interesuje. Dużo idoli pali papierosy. No właśnie, coraz częściej słyszymy o tych wszystkich takich dramach papierosowych, jakichś tam dymkach puszczonych na backstage'u, jakichś papierosach chowanych po kieszeniach, czy tam nawet usuwanych ze zdjęć. Ale BTS-ów to już chyba drugi raz słyszę, że ich przyłapali na paleniu. Była pierwszego Jungkooka? Tak, coś tak, takiego, coś jak kojarzę, jeszcze no. jak w Ameryce był, czy coś takiego. Nie wiem. Nie jestem pewien, ale... No to teraz jest problem, że RM został przyłapany tam przez jakichś fanów, czy tam jakieś paparazzi i rozegrała się taka, powiedziałbym, trochę większa dramka. Dlaczego? No bo było to w Japonii i RM palił papierosy tak po prostu gdzieś tam przy Shibui w strefie niewyznaczonej do palenia. Jeżeli ktoś nie wie, no to w Japonii są specjalne strefy w miejscach publicznych, gdzie można palić papierosy, tak żeby nie robić tego na przykład idąc przez ulicę albo siedząc sobie na ogródku w restauracji czy kawiarni. Są do tego specjalne strefy, czasami tych stref trzeba szukać i spacerować sobie chwilkę, żeby w ogóle móc właśnie... A jak już są, to są po prostu zatłoczone. My ostatnio jak byliśmy w Japonii, to właśnie za każdym razem w tych miejscach oczywiście publicznych, to było tam ogrom ludzi. No ale takie rozwiązanie jest chyba o wiele lepsze niż jakby mieli palić w tym takim ścisku, w którym szliśmy. Informacje są o RM-ie, że po prostu chodził sobie po tych miejscach, no i palił gdzie tak naprawdę chciał. Ludzie zaczęli mu robić foty. Głównym problemem jest to, że gdy wyszła ta cała sytuacja, hype odniósł się do tej wiadomości na zasadzie proszę nie udostępniać tych zdjęć w sensie do tych mediów, do różnych ludzi z internetu, żeby nie udostępniali, że będą tę sprawę weryfikować, ale tak na sam koniec dnia ani nie było żadnego statementu, ani nie przeprosili, a na sam koniec dnia RM po prostu jakby
Eyes closed, nic nie widzę. Bardzo mi się podoba, jak hype po prostu rozciąga całą sytuację, zamiast po prostu powiedzieć, dobra, no słabo. Nie, jakby, słabo, sorry guys. Są pewne That's zasady it. po prostu w społeczeństwie, do którego przyjechali. Nie trzymają się go, no to przeproście. Ale nie, wiesz co, nie dodawajcie tych zdjęć, my musimy przeprowadzić śledztwo i musimy podać Japonię do sądu najpierw i później przeciągać datę rozprawy sądowej przez następne 8 lat. Oj, no tak, bardzo hype'owe. Teraz właśnie a propos spraw sądowych, to mi się przypomniało, że teraz dosłownie przed chwilą jak scrollowałem Twittera, to o Daniels New Jeans znowu wyszło info, że Ador wycofał się z zarzutów na te 35 milionów. Niesamowite! Nikt się nie spodziewał! Jak to możliwe? Co się wydarzyło? No taka typowa hype'owa rzecz. No tam się w ogóle cały czas dramy dzieją. Coś tam się dzieje w jednej grupie hype'owej, w drugiej grupie hype'owej, w trzeciej grupie hype'owej. Więc spróbuję to jakoś tak upchnąć do kupy, bo skoro o BTS-ach, skoro już o New Jeans, to zróbmy cały temat hype'u i zamknijmy to wielką klamrą. Chyba najgłośniej dzieje się w tym momencie w ramach powrotu Le Sserafim, Cortis i Eyelid, bo wraz z tym, tak jak ci mówiłem, nie, że BTS planują powrót i hype robi tak, żeby wszystkie grupy hype'owe wracały w mniej więcej podobnym czasie. No i właśnie teraz to się dzieje. Le Sserafim już wróciły, Cortis też już wróciło, Eyelid dosłownie prawdopodobnie jak Pojutrze. wypuszczamy ten odcinek, to kwestia raczej godzin niż dni. Takie mikrodramki się rodzą, że na przykład Eyelid nie wystąpią już w piątkę w ramach swojego comebacku, bo Moka poszła na hiatus. Co ciekawe, w teaserze jest jeszcze Moka, bo mówiłeś o tym. Tak. Moka dosłownie poszła na hiatus, myślę, dzisiaj mamy poniedziałek, no to poszła w piątek jakoś, może w czwartek, więc oni wszystko nagrali, wszystko przygotowali, ale ze względu na jej stan zdrowia, ze względu na jej ogólne samopoczucie zdecydowali, że jednak nie będzie brała udziału Czyli po w prostu w aktywnych teledysku promocjach. będzie, ale nie będzie jej w promocjach w telewizji, tak? Tak, to nie kwestia Manon, która została usunięta z Pinky, bo źle się czuje, a później biegała na Coachelli i poszła na scenę Pink Panthers. Nie, to nie to. A girl's gotta do what she's gotta do. A z innych stron w Eyelid z kolei była kwestia tego, że Wonhee chyba znalazł tych swoich takich puciek, nie? Że ona miała te takie policzki i ona była taka, o jejciu, ale jestem urocza. No ale tak jak było mówione, że one już nie są cute anymore w ostatniej piosence i wracają z EDM-ową muzyką, no to od razu nagle Wonhee się pokazuje na live'ach i jest już taka snatched i wszyscy już mówią, że okej, no to się już zaczyna kreowanie nowych idolek i już je operują. Wyszło na jaw, że Eyelid nie miało konceptu i musieli zrezygnować z zrobienia konceptu New Jeans, bo przegrywają sprawę i muszą zrobić jakiś osobny koncept dla Eyelid, jednak jakiś, nie wiem, coś wymyślili może swojego tym razem. No ale słyszeliśmy te teasery, jeżeli chodzi o ten najnowszy album, to jest trochę wymieszane. Ta piosenka, która ma teoretycznie być teraz wypuszczona, a piosenka, która jest taka tytułowa, tak mi się wydaje, że to będą dwie piosenki, zupełnie dwa różne rytmy. Nie wiem, przynajmniej z tych teaserów nie mogłem rozkminić, o co chodzi teraz w tym powrocie Eyelid. No ale ty słyszałeś w ogóle te teasery? Jak ci się podobały te teasery muzyki na najnowszym albumie Eyelid? No jest to coś ciekawego. Się zaciekawiły mnie i chciałbym sprawdzić, co wyjdzie tego ostatecznie. A wczoraj widzieliśmy to It's Me, jeżeli chodzi o to, jak szły po tym mieście. Myślałem, że to Budapeszt, ale to chyba nie jest Budapeszt. Nie, wydaje mi się, że nie. Więc jak ci się podobała ta EDM-owa nuteczka? No spoko, tylko że to są tylko teasery. Ja zawsze mam takie podejście do teaserów, że już mnie K-pop tego nauczył przez wiele lat, że te teasery często nie mają nic wspólnego z tym, co wyjdzie już w oficjalnym releasie, więc nie nakręcam się. Staram się te teasery zawsze tak, traktować trochę z przymrużeniem oka. Teraz tak samo jak aespa wypuściły ten teaser i też jest taki zupełnie szalony, jest strasznie dużo ujęć i strasznie dużo nawiązań do starych teledysków. Jeszcze będziemy mówić spokojnie. Ale z kolei, jeżeli chodzi o Cortis, no to tam słyszeliśmy już całą piosenkę. I album teoretycznie już ma pre-sale i w tych pre-sale'ach już tam duże sukcesy mają. Piosenka Red do albumu Green. W ogóle dla mnie to jest abstrakcja, ale bardzo ciekawy sposób promocji. Ja nie wiem, czy jest to do czegoś nawiązanie, to Red, Green, czy do jakichś świateł, czy to kwestia po prostu artystycznego wyrażania. Jest to na pewno bardzo uzależniająca piosenka. Już widziałem kilkukrotnie na TikToku, widziałem osób, które obserwuję, że bardzo im się wkręciła, nawet jak nie lubią Cortis. Ta piosenka jest na pewno bardzo ciekawa, ale za każdym razem, jak myślę sobie o K-popie, to myślę sobie o takich raczej brzmieniach bardziej nadal popowych niż rapowo-hip-hopowych. Ja na przykład, jak podchodzę do tej piosenki, mam takie, no okej,
No okej. No fajna, no może być, ale nadal to nie jest gdzieś tam moje brzmienie. Nie wiem, czy to jest właśnie tak, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym Cortis, że to jest ten nowy gatunek, który będzie się rozwijał w związku z tym, że ten K-pop staje się bardziej globalny, coraz ten wpływ zachodniego rynku, który jednak w tą stronę muzyki idzie, będzie się przewijał właśnie w brzmieniu K-popu. No nie wiem. Znaczy, mnie ta piosenka się podoba tak naprawdę, w sensie słuchałem jej parę razy, trochę mi się wkręciła. Nie będę tego słuchać tak samemu, wiesz o co chodzi, że sobie tak włączę, dzisiaj mam ochotę posłuchać Cortis, ale na pewno będzie fajnie, jak mi się gdzieś tam włącza w tle, co nie? Wiesz, to jest ten typ muzyki, którą każdy może kojarzyć, gdzieś tam usłyszał nawet na TikToku, właśnie raz sobie przesłuchał, wyskoczyła nie wiem, na YouTubie i ktoś zobaczył i pójdzie na imprezę K-popową w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, gdziekolwiek i po prostu to pójdzie i będzie red, green, będą tam pierdzielać, bo to właśnie te takie rytmy bardziej imprezowe, przynajmniej mi tak to... Choreografia jest dość specyficzna i na pewno fani będą ją znali, więc na pewno na tych imprezach, o ile te imprezy się w ogóle jeszcze odbywają, bo też już 1000 lat temu byliśmy ostatni raz na imprezie. Jakie 1000 więc... lat temu? W zeszłym roku byliśmy. No to już dla mnie to 1000 lat. 1000 lat. Nie. Kiedyś to się chodziło co weekend. A, no tak, faktycznie. No a teraz troszeczkę inaczej wyglądają te imprezy. Jak chcesz, to możemy raz w miesiącu chodzić na imprezy K-popowe. W sumie why not, tylko musicie nam dać znać, gdzie warto chodzić, do kogo, na jakie imprezy. Gdzie polecacie najlepsze imprezy po prostu K-popowe Oczywiście w Polsce? mówimy o Warszawie też, głównie. W Polsce będziemy jeździć. No dobra. No K-popy w Łodzi, halo. jak chcesz, to spoko. Presale, o których wspomniałem w Cortisowych, to za każdym razem gdzieś tam było mówione, że Cortis są bardzo dużym projektem, no może też się dobrze sprzedać. Ci chłopacy są bardzo wyraziści, sprzedaż jest super, ten James, który jest po prostu ich twarzą, jest zarąbistym tancerzem i Martin, który też jest ich producentem, no i nie dość, że jest bardzo charakterystyczny, to jest jeszcze wyróżnia się wzrostem na tle całego K-popu. No chłopaki są bardzo dobrym produktem marketingowym, który można sprzedać, a jak wiemy, no K-pop lubi takie osoby. Ale w ogóle też oni mają taki swój bardzo swój kierunek. Tak, to jest dokładnie. fajne. Dokładnie, dlatego wiedzieli Hype wiedział, co robił w tym wypadku, żeby dawać im tą możliwość właśnie rozwoju w tym kierunku. No i nic dziwnego, że chłopaki sobie bardzo dobrze radzą, bo w pre-sale'ach zrobili chyba ponad 2 miliony. No to super, to gratulujemy. Bardzo dobry wynik, naprawdę. No, ale to jest nadal hype. A w hype'ie są pewne problemy, jeżeli chodzi o pewne kwestie legalne, prawne i tak dalej. I są gdzieś tam mówione, że może to być kolejne oszustwo hype'u, w związku z tym, żeby promować grupę. Że nie sprzedaje tak naprawdę tych 2 milionów, tylko to jest po prostu taka liczba, która była na przykład zrobiona w ramach sprzedaży od hype'u dla hype'u. No, a wiesz, że moja pierwsza myśl to była taka, każdy pracownik hype'u kupił album w pre-sale'u, żeby zrobić liczby? No, mówi się bardziej tak, że nawet hype wypłacił pieniądze, żeby po prostu kupić te albumy tak po prostu. No nie wiem, czy to ma sens. To już lepiej po prostu skłamać, niż robić jakiekolwiek transakcje. Możliwe, że tak, no. Może rozdają później za darmo. Nie no, raczej nie, no ale no mniejsza z tym. Zobaczymy, jak wyjdzie album, jak się naprawdę sprzeda, nie? No tak czy inaczej, trzymamy mocno kciuki za chłopaków, niech się rozwijają. Miejmy nadzieję, że dramki, które są w ramach hype'u, ich nie złamią. To jest chyba jeszcze taka jedna moja myśl, że szkoda mi strasznie, że zespoły stają się takim placem zabaw dla takich medialnych gierek wytwórni, zamiast po prostu robić tą muzykę. I ja jestem pewien, że chłopaki byliby zadowoleni z każdej liczby sprzedanych albumów, że to nie jest tak, że oni mają jakieś, wiesz, swoje oczekiwania własne i że wytwórnia to robi po to, żeby im mydlić oczy, że słuchajcie, chłopaki, macie rewelacyjną sprzedaż. A jak oni są artystami, no to jeżeli ich twórczość trafia do chociaż jakiejś części społeczności, a rynek koreański jest dużym rynkiem, no to myślę, że byliby zadowoleni, więc trochę szkoda, że tak. Że jeżeli tak jest faktycznie, że oni zakłamują te liczby, no to szkoda, kurczę, że coś takiego się dzieje, bo chłopaki też nie mają wtedy takiego realnego spojrzenia na to właściwie, gdzie się znajdują i na jakim etapie się znajdują w tym momencie, bo nadal są grupą, która dopiero zadebiutowała. Więc fajnie by było wiedzieć mniej więcej, jak to tam wygląda. Tak czy inaczej, są na pewno z ogromnej wytwórni, która ma wielu artystów, więc to, że gdzieś tam jest cross-promocja, jakieś tam współpracy i tak dalej, to wiadomo, że to jej na pewno by pomogło. Ale tak jak mówiłeś, no oni mają bardzo ukierunkowany styl muzyki, więc i tak prędzej czy później po prostu by wybili się na takie poziomy, tak czy inaczej. Więc no, jeżeli jest to naprawdę taka prawdziwa, 100% fanowska liczba, to się nie dziwię, a jeżeli hype kupić te albumy, no to według mnie niepotrzebnie. No ale to zawsze jest niepotrzebne, żeby fejkować liczby. O fejkowaniu liczb w hypie za sekundę, bo została nam ostatnia grupa do omówienia, Dramek z hype'u, czyli The Seraphim. Ach,
Le Serafim. Celebration, czyli piosenka, która miała wyjść z wielkim hookiem, miała zrobić ogromny szum, powrót Le Serafim do EDM, zaraz po Crazy. Dla mnie Celebration to jest największy flop Le Serafim od debiutu. Były piosenki różne, ale wydaje mi się, że każda grupa po prostu musi mieć taką swoją flop erę, chociaż małą. Nie każdy się ze mną zgodzi, bo ta piosenka może się bardzo wielu osobom wkręcić, bo jest nadal taka bum, 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 Ona mi się, bum. wiesz, czym kojarzy? Po prostu z tymi editami z TikToka różnymi. To jest taki, i zwłaszcza ten moment, gdzie jest ten drop taki pomiędzy refrenami. To jest dosłownie jak te wszystkie piosenki z TikToka, takie właśnie, wiesz, do takich krótkich editów, nie? Możliwe, że tak to jest. Tylko, że still, ta piosenka w ogóle nic sobą nie przekazuje. Jak jeszcze jestem w stanie gdzieś tam zobaczyć, że Crazy miało bardzo dobre visuale, miało bardzo dobry temat, było faktycznie tym, czym miało być. Jak Spaghetti jeszcze rozumiem, że miało być trochę eksperymentalne, miało być trochę dziwne, miało być trochę śmieszne. W tym wszystkim jeszcze ten teledysk się bronił, no to w tym wypadku nie wiem, co się wydarzyło. To wygląda jak jakaś cheap wersja specjalu na Halloween. Ja czuję właśnie, że ten koncept miał być zrobiony na Halloween i został przyspieszony przez to, że BTS wracają. No to by było super, gdyby to wyszło na Halloween, bo to wtedy by miało takie, wiesz, w sensie miałbyś powód, dla którego to w ogóle jest zrobione. Prawda. A tak to w ogóle nie ma czegoś takiego. Ten teledysk po prostu wychodzi w kwietniu, tak naprawdę chwilę przed tym czasem wiosenno-letnim, tylko po to, żeby, nie wiem, żeby być EDM-ką, bardzo słaby ruch. Ale może to jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy, że to jest taka flop era na żądanie, żeby dać im chwilę takiego zejść po prostu z tego takiego, wiesz, Victory Lane. Tak jak o Espie kiedyś rozmawialiśmy, że Espa dostała parę takich piosenek trochę słabszych po tym takim super, wiesz, takim piku, żeby to zeszło trochę, żeby się zrobiło trochę spokojniej i potem znowu wrócić z czymś super, no nie? Żeby znowu wrócić na to Victory Lane. I ja liczę na to, że tak to będzie, bo znając Le Serafim, to nie będzie tylko jedna piosenka, tylko to będzie trzypartowe coś. Wiesz, o co chodzi? Że to jest jakieś tylko, japońskie. że to jest part pierwszy i jeszcze jakiś japoński release po drodze. Wiesz, jeszcze przetłumaczone piosenki plus jeszcze jakiś B-side track i najlepiej to jeszcze kolejna kolaboracja z Overwatchem i jeszcze kolejna piosenka do czegoś tam i wszystko to sknocić i zrobić z tego jeden wielki album. Ale z Overwatchem byłoby fajnie. No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby w tym momencie dostać coś o wiele lepszego. One są w takiej pozycji, że mogłyby zrobić wszystko. One są bardzo mocno promowane i mają być tam największą grupą hype'u. Meanwhile dostajesz to. To jest taki nawet już nie odgrzewany kotlet. To wygląda jakbyś wrzucił mięso na patelnię, nic z nim nie robiąc. No, wrzucił na patelnię i ta patelnia nie jest wrzucona na ogień. Liczę na to, że się zrobi schabowy. No. No nie jest to dobry ruch według mnie. No nie wiem, coś tam zadziało. Czy oni chcieli po prostu zrobić coś takiego, żeby o wow, jest teraz EDM w modzie, to zróbmy. Było Brad Summer, później wszyscy zaczęli się inspirować EDM-em. Były oczywiście duże nazwiska, mniejsze nazwiska. No było Crazy, było Jump, Pinky Up jest bardzo elektroniczne. Dance Heavy ogólnie zawsze w K-popie się sprzedaje, więc jeżeli łączysz to wszystko, no to właśnie taka piosenka a la Celebration, czy tam Celebrate od Le Serafim jest w klimacie. Jakoś bazowo nie wyszło u nich, bo one potrafią w ten typ muzyki, tylko jakoś tam u nich nie wyszło. A w związku z tym powrotem, no to oczywiście dziewczyny się uaktywniły na tych wszystkich swoich bublach, weaversach i tak dalej. Kolejną dramę, bo ktoś wypowiedział jedno słowo za dużo. Yoonjin, czyli Jennifer, wyskoczyła z informacją do fanów, że w ogóle nie patrzcie na swoje ciała, bo najważniejsze to jest to, co macie w środku i żeby być zdrowym. I co w tym złego? Że ludzie wyciągnęli jej zdjęcia sprzed debiutu i zdjęcia aktualnie, porównali, jak bardzo wygląd się nie liczy. Nie rozumiem. Bo ona w tej swojej wiadomości mówiła tak, żeby być ciało pozytywnym, tak? Na sam koniec dnia to twój wygląd się nie liczy, tylko liczy się to, czy jesteś zdrowy, czy jesteś tam dobrym człowiekiem. No. Ludzie wyciągnęli, że mówi to idolka, która wszystko, co tylko robi, to robi po to, żeby być ładna, piękna i żeby sprzedawać swój facecard. No, ale ludzie, którzy tego słuchają, nie są idolami, więc nie muszą tego robić. To jest tak samo, jak Ning powiedziała kiedyś. Słuchajcie, do fanów, to było na jakimś, nie wiem, na jakimś spotkaniu z fanami i tak dalej, powiedziała, nie rezygnujcie ze swoich posiłków, bo i tak nie zadebiutujecie. Jakby dosłownie miała takie, no i tak nie macie w planach debiutu. No i wszyscy się zaczęli z tego śmiać. No ale trochę w tym racji miała. No to jest ich praca, nie? Jakby idole zarabiają za dobry wygląd, a nie idole nie zarabiają za dobry wygląd, więc równie dobrze po co masz się dręczyć dodatkową rzeczą i porównywać się do jakichś, wiesz, nieosiągalnych standardów, jak możesz po prostu
po prostu być szczęśliwym jakoś tak, wiesz, z tego względu. Akurat wiem, że teraz czasy są inne i się bardzo liczy wygląd, ale Znaczy szczęśliwy możesz być, nie chodzi mi o to, tylko bardziej wyszło, że ludzie po prostu czują pewien dysonans w momencie, kiedy osoba, która operuje się, poprawia swój wygląd, robi wszystko, żeby stawać się ogólnie pojęte, taki wiesz, kwestia wyglądu, żeby stawać się wiesz, na tej skali coraz piękniejszą, mówi o tym, że wygląd się nie liczy. to wygląda trochę jak hipokryzja. Może idole po prostu niepotrzebnie poruszają ten No temat. właśnie o to chodzi, że jeszcze zdrowotnie i jedzeniowo w jakiś stopniu rozumiem, że odpowiadają, ale ciało pozytywność w K-popie, który hejtuje każdy w ogóle jakikolwiek dodatkowy kilogram na idolce lub idolu, no to sorry bardzo, no nie wiem, czy jest bezpiecznie mówić na ten temat. Nie wiem, Zwłaszcza no w twoim. może chciała być takim, wiesz, takim prekursorem, takim... Znaczy no Jennifer to zawsze była prekursorem, nasza amerykańska księżniczka. Zacznijmy od tego, że Jennifer jest trochę taka, ja mam wrażenie, że ona jest trochę wyciągnięta z tej bajki koreańskiej, przez to, że ona się zupełnie gdzie indziej wychowywała. Ma takie momenty jak na przykład Lily z NMIX. Szkolenie PR-owe, nie rozumiemy czegoś takiego, nie wiemy o co chodzi generalnie. Rozmawiamy z fanami jak z kolegami, trochę bez filtra momentami. I może to był taki moment, że po prostu ten filtr jej zszedł i ona po prostu trochę chciała dobrze, ale w sumie chyba zapomniała, w jakiej pozycji się znajduje. Za każdym razem, jeżeli chodzi o tych idoli, to mam tylko jedną gdzieś tam z tyłu myśl, że mam nadzieję, że to wszystko wychodzi od nich, a nie, że każą im to mówić. Myślę, że od nich. Jak już mają te live'y, to myślę, że to są ich live'y, wiesz? Myślę, że nie stoją tak z takimi kartonami za nimi, tak po prostu zrzucają kartki. Jak ktoś się zastanawia, od kogo są live'y na Instagramie, to niech sobie przypomni live'a Kariny, który włączyła na parę minut, jodłowała i wyłączyła live'a. To myślę, że to jest jakby dowód na to, że idole jednak mają trochę wolnej woli. Możliwe. Miejmy taką nadzieję, ale no jesteśmy w temacie dramek hype'owych cały czas i została nam największa drama. Po prostu ludzie się zakochali w tej informacji. Tyle memów, ile widziałem, to po prostu nie zliczę. Bang Si-hyuk, czyli CEO Hype'a, czyli osoba, która też stworzyła BTS-ów, powiedzmy sobie, no bo on nie tylko założył ten Big Hit Entertainment, ale też właśnie brał czynny udział w tworzeniu BTS-ów i w doborze ich tam, jak to ma wyglądać. Ta osoba została oskarżona już wiele lat temu, bo pierwsze gdzieś tam doniesienia na ten temat były w 2019 roku i na początku był to nakaz policyjny, później był to nakaz z prokuratury, koniec końców został cofnięty. No ale jak wyszły nakazy, to ludzie po prostu, wiesz, że spalimy Hype'a, że wiesz, że tam były takie memy, gdzie Mano, Hisong i Garam po prostu palą Hype'a. Były jakieś tam dramy na zasadzie, że on się przewraca, tam wywraca z rowerka i zaczyna płakać. Że wkłada sobie ten patyk w kółko, tak? Dokładnie. Kocham te memy. Były te memy znowu wyciągnięte, gdzie były te sprawy z New Jeans i było to zdjęcie, jak idzie z tymi dwoma modelkami. No, dużo rzeczy zostało wyciągniętych, no ale na sam koniec dnia, no dupa blada, no bo wyszła informacja, że jednak wycofali te zarzuty po kontakcie z prawnikami, ale uwaga, skontaktowali się w ramach tej całej akcji z Interpolem, żeby czasami jak Bang Si-hyuk by chciał wyjechać z Korei, bo ma teraz zakaz wyjeżdżania z Korei, to żeby Interpol go zgarnął od razu, jak gdzieś wyląduje. No to powiem ci, to i tak ostro. No, ale te wszystkie zarzuty zostały cofnięte i dosłownie teraz, przed nagraniem, i dobrze, że zaczęliśmy nagrywać dzisiaj, widziałem informację, że prokuratura znowu ten nakaz założyła. Okej, czyli może jego prawnicy znaleźli jakąś furtkę, wiesz o co chodzi, tam ci się wycofali, załatali to i poszli dalej. No, więc dramek w hypie jak zwykle dużo, ale to nie jest koniec dram na ten cały odcinek, bo rantujemy cały czas. Dramki były między innymi z dziewczynami z Blackpink, ale powiemy sobie na początku o Jennie, no bo był filmik Jennie z Coachelli i chodzi o ten filmik, gdzie ten chłopak, który łapie wszystkie gwiazdy, śpiewa do nich ich piosenki. Czasami mu wychodzi bardziej, czasami mu wychodzi mniej, czasami te gwiazdy zaczynają tańczyć, czasami te gwiazdy zaczynają śpiewać razem z nim, przytulają się, cokolwiek. Ten gościu się nazywa Harry Daniels i było to nagranie na strefie Revolve w ramach Coachelli, gdzie zarówno on, zarówno Jennie, zarówno bardzo dużo osób po prostu przyszło, bo miało taką pseudo współpracę, można powiedzieć, na zaproszenie, na jakąś tam formę współpracy zostaje zaproszeni, on tam właśnie to zaśpiewał. No i tutaj widzisz screena z tego, jak to wyglądało, ona tam się bujała, to nagranie już na ten moment jest usunięte. A dlaczego jest usunięte? No bo to oficjalnych informacji nie ma, ta informacja przyszła z zespołu Jennie do Revolve i z Revolve do Henry'ego, więc te informacje mogą być gdzieś tam zniekształcone. Podejrzewa się, że chodzi o
to, że wideo było nagrywane w bardzo specyficzny sposób, gdzie rybie oko sprawia, że stopy Jenny są bardzo duże. Ale wiesz co? No ja to zauważyłem jako pierwszy, jak pokazałeś mi screena z tego, nie wiem, może go ty tutaj wkleisz pewnie. No tak. No to faktycznie, co mi się rzuciło w oczy, to że naprawdę jakieś wielkie stopy jej się zrobiły. Ogromne stopy Jenny. Nie jest to żaden problem oczywiście, tylko po prostu... Ja myślałem, że to będzie drama pod tytułem, że nie wiem, jakoś się źle zachowała, czy coś. Nie, ona tam normalnie tańczyła, się bujała, ale chodziło głównie o te stopy chyba. I na sam koniec dnia to właśnie wyszło tak, że ten chłopak opowiadał, co się tam działo. No to, że Revolve napisał do niego, że zespół Jenny wolałby, żeby to wideo po prostu zniknęło z internetu. No i on właśnie opowiadał w tym filmiku, który w tym momencie widzisz, dla Chronically Online, że no, w związku z tym, że nie chciałby mieć jakichś tam złych nigdy nie chciał mieć złych intencji, a bardzo chciał nagrać z Jenny, bo to było dawno jego bardzo duże marzenie, no to koniec końców po prostu wideo zniknęło z jego profilu, ale gdzieś tam jeszcze można odkryć. Jeżeli mi się uda, to na pewno wam się tutaj pokażę. Na pewno znajdziesz. Na pewno znajdę, tak No, uważasz? nic z internetu nie znika. No i a propos już takich update'ów, co się dzieje w ramach dziewczyn z Blackpink, no to wiemy oczywiście, do jakiej dramy będę chciał nawiązać za sekundę, ale powiedzmy jeszcze o dobrej i pozytywnej rzeczy. Jisoo wygrała nagrodę na festiwalu Cannes. No, gratulujemy. I w Cannes wygrała dokładnie w tej takiej części bezpośrednio poświęconej tym takim seriom krótkometrażowym, długometrażowych seriali i miniseriali i dostała tam nagrodę Madame Figaro Rising Star Award. No, I to jest nagroda międzynarodowa, właśnie przyznawana dla osób spoza tych takich sztampowych, amerykańskich, największych produkcji. No i podkreślili, że w ramach wręczania tej nagrody, że Jisoo wygrała ją dlatego, że łączy karierę właśnie idolki i aktorki, a poza tym jeszcze tak świetnie w tym wszystkim idzie, dodatkowo tworząc własną, no można powiedzieć, wytwórnię. work. Bardzo fajnie. Gratulujemy Jisoo, bardzo, bardzo się cieszymy. O. A jeżeli chodzi o to, co się oczywiście pojawiło, no to pojawił się hejt, że to wszystko, co się w ogóle teraz w ramach tego jej sytuacji rodzinnej dzieje, no to, że ta nagroda to miała być tak naprawdę przykrywka, że ona ją kupiła, że ona to w ogóle na nim nie zasługuje i że ta nagroda to w ogóle jest pic na wodę fotomontaż. Wiesz, niektórzy tam mówili, że ona to w ogóle została wklejona na to nagranie, że po prostu pierdolety straszne. Broń Boże, dziewczyna, żeby dostała jakieś wynagrodzenie, jakąś, nie wiem, jakąś nagrodę za swoje osiągnięcia. No po prostu broń Boże, żeby ktoś był szczęśliwy chociaż przez chwilę, nie? Hejt, który na nią się wylewa, na nią bezpośrednio i na jej rodzinę, wylał się tak mocno, zwłaszcza w Korei, że gdy stamtąd wylatywała, bo wylatywała właśnie, żeby odebrać tę nagrodę w Cannes, to miała zaplanowaną tą taką typowo idolską, no chodzi mi o to, że po prostu umówiona z fotografami, że będzie specjalnie miała ten taki airport entrance z tą sesją taką zdjęciową, ale ją po prostu odwołała. Przez tą całą sytuację po prostu zespół Blissu powiedział, że Jisoo się nie pojawi w tym miejscu i że po prostu będzie leciała bez tej oficjalnej... No i dobrze, słuchaj, no zasługuje na prywatność, no. Tym bardziej, że ciężki moment nastał dla niej, dla jej rodziny, no to nikogo to chyba nie dziwi, prawda? Że wolała się Dokładnie. na spokojnie przenieść z miejsca na miejsce. A jeżeli chodzi o update w sprawie właśnie tej napaści S, o której rozmawialiśmy ostatnio, ja tylko powiem w 2 słowach, bo wiem, że to jest temat triggerujący. Nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł nieswojo w ramach tego, więc znowu najdelikatniej jak tylko mogę, będę o tym opowiadał. W ramach update'ów w sprawie tej osoby jest potwierdzone z wielu źródeł, że jest to brat Jisoo, ale nadal jest to gdzieś tam bardzo mocno oddzielane od Jisoo na szczęście, ponieważ kwestie związane z tym. Tam wytwórnia i zespół taki PR-owy opowiadał o tym, że ona się wyprowadziła tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęła trenować od rodziców i od rodziny. W tamtym momencie zaczęła karierę. Od 10 lat jest idolką. Dodatkowo jest aktorką. Ma przepełniony grafik. Tak naprawdę z rodziną spędza kilka dni w miesiącu, może kilka dni nawet w roku. Nie ma za bardzo możliwości weryfikacji, co tak naprawdę się dzieje w życiu prywatnym, tak żeby, wiesz, w nim uczestniczyć. Dodatkowo była ona w bardzo dużym konflikcie ze swoim bratem już od długiego czasu, bo w 2025 roku odcięła się od niego, jeżeli chodzi o jakikolwiek kontakt. Chodziło tutaj głównie o dramę Boyfriend on Demand, gdzie bardzo chciał, żeby jego nazwisko się pojawiło w kredytach i z tego co wiem, to się chyba w ogóle pojawiło. I ona w tym momencie odcięła od niego w ogóle jakiekolwiek, bo przestała z nim po prostu rozmawiać. Dodatkowo mówi się o tym, że ofiary
Mówimy tutaj o byłej żonie, że ona powiedziała, że Jisoo nie miała pojęcia o tej serii. Dobra, czyli i teraz, żeby już zostawić tę sprawę jasno, na tym po prostu kończymy ten temat i już nie będziemy więcej mówić o tej sprawie, Nie zamierzamy. bo to nie jest już tutaj tematyka tego podcastu. Życzymy rozwiązania tej sprawy i po prostu werdyktu sprawiedliwości dla każdego. Jakby z naszej strony tyle w tej sprawie. Nie będziemy już się więcej rozwodzić nad tym. Update'ów żadnych już nie będzie. Chciałem tylko po prostu dokończyć, bo wiem, że sprawa była niewyjaśniona. Spekulowało się na temat tożsamości osoby, a nie chcielibyśmy tego zostawić, że coś po prostu nie zostało dopowiedziane. A jak wiecie, to z tygodnia na tydzień po prostu informacje zmieniają się o 180 stopni, więc warto było po prostu o tym powiedzieć. Z poprzedniego odcinka wiemy, że tych ciężkich tematów w K-popie jest bardzo dużo, więc znowu spróbujemy troszeczkę wypośrodkować i znaleźć coś. Bardzo ciekawe wydarzenie miało miejsce, mianowicie był event e-sportowy. E-sportowy T1, gdzie tak naprawdę grupy z tej koreańskiej części globu, jeżeli chodzi o gaming, czyli bardzo utalentowani e-sportowcy, gracze e-sportowi, grali między sobą, robili sobie takie, można powiedzieć, wewnętrzny turniej. I ja z tego, co słyszałem w ogóle, to jest coś bardzo popularnego, że to nie było pierwszy raz, kiedy się pojawiło to T1 Home Grand, że to jest coś, co się odbywało bardzo często, tylko to się odbywało w tym LOL Parku wcześniej. I to było takie po prostu mini wydarzenie dla fanów koreańskich, dla fanów koreańskich od koreańskich graczy. LOL Park, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie miejsce w centrum Seulu, gdzie jest po prostu arena League of Legends i tam się odgrywają wszystkie rozgrywki LCK, poza oczywiście, czyli ligi koreańskiej League of Legends, poza oczywiście finałami, które się dzieją na w większych miejscówkach. O, z LOL Parku mamy na przykład Serafin, tu proszę bardzo. Kwestie typowo związane właśnie z tym LOL Parkiem są na tyle jakby bogate, że jeżeli jesteście w Korei i lubicie League of Legends, to LOL Park to jest takie miejsce, do którego musicie Po prostu pójść. trzeba iść. W tym roku T1 zasponsorowało ogromną halę w Incheon, czyli w tym mieście, w którym jest lotnisko międzynarodowe pod Seulem. No kurczę, wyglądało to potężnie, zwłaszcza, że to wyglądało trochę jak takie finały LoLa, nie? A to tylko dla fanów koreańskich. No i zaprosili grupę K-popową i zaprosili właśnie NMIXX. No i NMIXX występowały, oczywiście nie tylko z jedną piosenką, miał tam jeszcze ogólny taki swój występ, taki króciutki, ale NMIXX po prostu reklamują się wszędzie, gdzie mogą. Lecą do Rio, lecą do e-sportowców, zaraz, nie wiem, wystąpią na Met Gali. No, go get that coin, jakby, no nie wiem, o co chodzi w byciu idolem, no. No i Making money. Dokładnie. Ale zaśpiewały piosenkę nową. Nie słyszeliśmy jej jeszcze. No tylko kurczę, no powiedziałeś, że jest zapowiedź tego nowego crescendo, tak? Czy jak to się nazywa? No nie brzmi to jak ta piosenka, brzmi jak zupełnie inna. No bo mnie się wydaje, że to jest zupełnie inna piosenka, naprawdę. Więc pytanie, czy to jakiś B-side'ik, czy jakiś pre-release, czy jakiś title track? Nie wiem, czy to będzie na trackliście. Może to być osobny singiel, który będzie wydany koreańskich artystów, które są wydawane dla League of Legends albo dla Riot Games, które na przykład nie są dostępne w naszym streamingu zupełnie. Są tylko na koreańskiej stronie dostępne. Na przykład kurczę, to nie słyszałem piosenka Soyeon, coś z Hypercarry na takiej zasadzie. I tego też nie ma nigdzie w naszych serwisach streamingowych i nie znajdziesz tej piosenki nigdzie, oprócz koreańskich mediów. Nie wiem, czy ta piosenka NMIXX taka będzie, bo ta piosenka NMIXX brzmiała jak piosenka NMIXX, a piosenka Soyeon brzmiała jak piosenka Soyeon zrobiona dla Riot Games, więc to mogą być inne rzeczy. Trzeba napisać do Riotu i po prostu poprosić ich o to. Riot Games. Po raz kolejny się zwracamy do was. Mamy już figurki, mamy już podkładki. Oddajcie nam naszą muzykę. Mamy myszkę. Oddajcie nam muzykę. Przyślijcie chociaż nam. My sobie poradzimy, naprawdę. Tak, naprawdę. Będzie super. Czy jeżeli chcecie, to możecie posłuchać tej piosenki. Ona jest dostępna bardzo ogólnie na YouTubie. Widziałem ją na TikToku, już na kilku filmikach, więc wpiszcie sobie właśnie NMIXX T1, to na pewno wyskoczy. A coś mi się wydaje, że nie tak długo i wyjdzie po prostu jako osobny singiel albo właśnie singiel w ramach tego comebacku, który jest planowany. Czy pamiętasz Brown Eyed Girls? Oczywiście, że tak. God damn. Czy pamiętasz, z jakiej wytwórni były? Kojarzysz takie coś jak A-pop? No właśnie powiem ci, że wytwórnia Brown Eyed Girls to była chyba tylko ich wytwórnia, co nie?
Tak. I to była podwytwórnia, która została później wciągnięta. Została stworzona kilka różnych podwytwórni w ramach jednego dużego kompleksu, który zajmuje się zupełnie czymś innym, więc to po prostu zostało wciągnięte. Dodatkowo w tej wytwórni, w tej wciągniętej kilku podwytwórniach jest aktualnie Billie. No czyli Billie, ta grupa, która miała po prostu bardzo, bardzo dużo takich piosenek w ramach swojego debiutu popularnych. Bo to jest dziewczyna, która też konkurowała w ramach Girls Planet 999, za którą bardzo trzymałem kciuki, a teraz już w sobie o niej nie słyszę. No, my mieliśmy nawet koleżankę, która pracowała dla Billie jako production team. Ale nie dzisiaj o Billie, ponieważ rozmawiamy o grupie, która jest w tej samej wytwórni co ona, o grupie Lucy. I oni w tym momencie szykują Lightstick. Proszę bardzo. Lightstick w kształcie kości takiej kreskówkowej, No, kreskówkowe psa. jak dla psa w kreskówkach. No, jak się rzuca. No i jak byś się czuł jako fan, chodząc z wielką kością i machając nią na koncertach? A mam się czuć źle? Bo nie wiem, jaki jest, wiesz, I need context. Taki... Mystic Story, czyli wytwórnia Billie i Lucy, twierdzili, że odwołują jakby zapowiedź tego oficjalnego Lightsticka. Krytyka ze strony fanów i kwestie związane typowo z takim zdziwieniem, skąd w ogóle ta kość się wzięła. Ludzie się po prostu wkurzyli na to, że wiesz, że no nawet jakby miał być sztampowy ten Lightstick, to nadal jest sztampowy, ale możesz na spokojnie jakby wiesz, że to Lightstick. No bo w sumie jakby fani wyszli z taką kością na koncert i zaczęliby tym machać, to by wyglądali jak grupa Flintstonów albo tych takich prehistorycznych ludzi. Po prostu team od Lucy musi zapisać się do wyższej szkoły robienia lightsticków od Dreamcatcher. Dokładnie, Dreamcatcher i ich po prostu berło ogromne. Albo od Blackpink. Nie powiedziałbym. Jak to? To jest jeden z najlepszych lightsticków w ogóle. Możesz nim walnąć, wydaje dźwięk, jest związane z grupą. No piękne. Rosie się przebrała kiedyś za lightstick. Dla mnie ten lightstick z grupą jest związany tylko z tym, jak dodawali Born Pink na Instagrama i zapomnieli wrzucić jedno zdjęcie po środku i wyszło im takie bonk. Nie no, wydaje mi się, że dużo jest fajnych lightsticków, jest dużo sztampowych lightsticków i wydawanie na przykład no teraz zjedzcie mnie Armii, proszę bardzo, ale jest wydawanie 5. wersji Armii Bomby, tylko ma troszeczkę inny środek, a jest jedyną wersją Lightsticka, który będzie reagował na koncertach. Excuse me, a Blackpink też nie wydawały tak Lightsticka przypadkiem na ten podczas koncertu, jak tak, byliśmy tylko w Seulu? że mogłeś mieć wszystkie Lightsticki, które będą łączyły się Dobra, z koncertem. zwracam honor, bo już miałem kręcić dramę. No, a dużo kontrowersji związanych o management, który nie spełnia swoich założeń, nie spełnia umów. Mieli oczywiście The Boys z 100 i oni mieli tą całą dramę. Ja chyba ci o tym mówiłem ostatnio nawet w ramach jednego z odcinków, że chcą odejść z wytwórni. No i 9 chłopaków złożyło właśnie gdzieś tam taką oficjalną sprawę. No i wygrali tą sprawę. 9 chłopaków uwolniło się z wytwórni The 100, nie wiem dokładnie jak to się mówi, ten cały label. No i koniec końców są wolni. Został tylko jeden chłopak, New, który nie złożył tego oficjalnego pisma. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu nie chciał, czy to jest kwestia jakichś tam kontaktów, może jest synem jakiegoś tam creative managera. Albo ma w planach, wiesz, przejście do innego w ogóle departamentu, na przykład, że będzie aktorem albo modelem zostanie i po prostu już chciał mieć ten sam kontrakt i tyle. No. Może nie chciał szukać od zera. Tak czy inaczej, kontrakty z 100 zostały skończone, więc brawa dla chłopaków. Kolejna grupa jest wolna. Gratulujemy. Meghan Trainor, czyli ta All the Bada Bass, No Trouble, coś tam, te inne takie piosenki. Teraz jest Ozempic Queen. Zaczęła dodawać takie różne, trochę inną muzykę teraz niż dodawała kiedyś, bo kiedyś była taka bardziej wokalna, teraz troszeczkę to się zmieniło. No i dodała taką zapowiedź, można powiedzieć, swojej muzyki. Czy ją puszczałem? Ona, by the way, ma teraz jakieś kłopoty, bo jej się trasa nie sprzedała, a parę dni temu sprzedała swój dom. Także coś tam się z pieniążkami dzieje, nie tak chyba, z tego co ludzie myślą. O kurde. Czy pamiętasz ostatni comeback SP? Richman. No i do czego nawiązywały w ramach Richman? Do Cher. Że z tą mamą, że mama powiedziała mi, że znajdź sobie bogatego faceta, ona powiedziała, ja jestem bogatym facetem. No i teraz słuchamy, co ma do powiedzenia Meghan Trainor. Down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Mama, I'm a rich man, and I make 'em line up and say yes, ma'am. When I walk in, I make big bands. To był cytat z Cher, ale w demie Richman od Espy był autentycznie ten sam moment wycięty z Cher.
W sensie nie było mówionego tego w piosence, tylko Cher to mówiła. Musiała Espa zastąpić tą partię Giselką, żeby nie mieć problemów z prawami autorskimi. Tak, tylko chodzi mi o to, że nie codziennie spotykasz piosenkę, która jest jakby tak mocno zainspirowana jedną ikoną popu, która po prostu jest legendarna. I to jest na zasadzie nie, że ona jest legendarna na zasadzie, nie wiem, jakiegoś tańca, jak ktoś zainspirował się tańcem, czy zainspirował się, nie wiem, Toxic na przykład od Britney Spears, tylko to był wywiad po prostu, to był tak ikonik wywiad, że zainspirował to całą piosenkę. Została wydana w listopadzie czy w październiku, a w kwietniu następnego roku wychodzi kolejna artystka, która też akurat się zainspirowała tym samym i ma piosenkę o tym samym, która nazywa się tak samo. I no K-popery oczywiście się zesrały. Ja też się zesrałem chyba na ten moment. To znaczy, wiesz co, Espa jest tak dużym zespołem, że jestem pewien, że Megan, która pracowała też z ogromną ilością K-popowych artystów, słyszała piosenkę Espy. Czyli to nie jest tak, że ona, nie wiem, że ona żyje pod kamieniem, albo że nie ma kontaktu z tymi ludźmi, że nie widzi tego świata i że po prostu, o matko, no wielki przypadek. No coś tutaj jest no yes, że tak powiem. A tak jak powiedziałeś, że niby sprzedała teraz dom i trasę, jeśli nie sprzedała, tak? Tak, no i jeszcze śpiewa, że jest Richmond, no zobaczymy. Zobaczymy. We'll see about that. Yeah. No miejmy nadzieję, że akurat w jej życiu prywatnym i finansowym będzie okej. Tak, to oczywiście się tylko śmiejemy, to jest kanał plotkarski mimo wszystko, więc... Piosenka w moim standardzie, gdzie no jednak jestem Espa fan, no to sorry bardzo, girl. That's not it. That's not it. Jeżeli chodzi o tą piosenkę, właśnie co teraz usłyszeliśmy, ten taki snippet, taki snippet troszeczkę. Raczej na tak, czy raczej na nie? Nie wiem, ja nie słucham Megan, totalnie mnie to obojętne. Ale chodzi mi ogólnie o sam twór tego, no. Brzmi jak generic pop każdy, Okej. teraz, który powstaje. No Dokładnie ten wokal brzmi tak samo jak wszystkie inne piosenki. Nic nowego. Nic nowego. No okej. No i mamy dramę na podwórku K-popowym, mianowicie polskie podwórko K-popowe zaobserwowało nowy festiwal w Polsce. O tym festiwalu ostatnio mówiliśmy, troszeczkę się rozpędziliśmy, bo rozmawialiśmy o nim bezpośrednio po pierwszej informacji, która tam wyszła od Business Insider. Od tamtej informacji wydarzyło się dużo. Doszedł do tego polityk, który później cały jego sztab się z tego wycofał, bo przeczytał jeden artykuł i stwierdził, że to się dzieje. Więc dodał o tym post na Twitterze. No mówmy się, Business Insider napisał artykuł o czymś. No to nie wiem, jak nie wierzyć Business Insiderowi na temat jakiegoś tematu, w kwestii jakiegoś tematu, no to komu wierzyć? Informacje nadal są niesprawdzone. Jest grupa influencerów, grupa tiktokerów, twórców internetowych, którzy w tym momencie bardzo mocno promują wydarzenie. I są to twórcy mocno związani z K-popem, z wydarzeniami koncertowymi. W tej grupie jest m.in. Matylda, jest Lucia, jest Gajdox, jest pani Marta Guze, jest Honka Biedronka. To jest taka grupa, która na pewno jest gdzieś tam wkładana do tego jednego worka twórców i prawdopodobnie oni też za dużo o tym wydarzeniu poza promowaniem tych pierwszych materiałów nie powiedzą. Są zobligowani pewnie umową NDA i tak dalej, więc od nich usłyszymy tylko, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Albo po prostu, albo zostali wkręceni i wstydzą się przyznać, że nic nie wiedzą. Albo do tego, że za dużo nie wiedzą, bo jeszcze za dużo nie jest potwierdzone. A to dlaczego? A no to dlatego, że oficjalne pisma, które zostały wystosowane, czy to od Koranki, czy to od innych niezależnych dziennikarzy właśnie z tego polskiego podwórka K-popowego, no i popowego, no po takich dziennikarzy muzycznych, wystosowało różne pisma. Wystosowali pisma do tego lotniska w Katowicach, gdzie to ma się wszędzie odbywać, do samego miasta Katowice, do sztabu tego polityka, do kwestii związanych z organizacją. Wysłali też informacje do Koki, czyli ta Kotca, która była uwzględniona w artykule Business Insider. No wszyscy na ten moment odpowiadają, że to wydarzenie nie będzie miało miejsca, a przynajmniej nie w terminie, bo nikt nie dostał takich informacji. No i tam na TikToku naszym polskim zawrzało po prostu. Dużo sprzecznych informacji, dużo informacji, które tak naprawdę jedna strona mówiła A, druga strona mówiła Z, tak? Czyli no po prostu dwie sprzeczne informacje. No i dlaczego? No dlatego, że są właśnie, tak jak mówiłem, jest ta grupa, która coś więcej wie, jest grupa, która nic nie wie, ale chyba doszło do tego, że koniec końców wydarzenie jest na ten moment w fazie planowania, że jeszcze nie ma do dokładnej dat potwierdzonych, bo dlatego oficjalni twórcy tego wydarzenia raczej jeszcze się nie ujawniają przez to. Umowa z miejscem takiego wydarzenia, no
nie wiem, w którym momencie powinna zostać podpisana, ale jeżeli mówimy tutaj o gwiazdach, których bilety sprzedają się w kilka minut, którzy mają wystąpić w Polsce za 5 miesięcy, a sorki, bardziej za 4 miesiące, a my jeszcze nie mamy miejsca tego wydarzenia, no to coś jest nie tak jest. No to już jest bardzo nie teges i generalnie ja jeszcze widziałem gdzieś tam na TikToku, tak by the way, rozmawiałem też właśnie z Koranką Midzin, bo też się znamy prywatnie i tak samo ona powiedziała, że w ogóle żadnych detali nie ma, to jest zupełnie wszystko rzucone w przestrzeń, nic nie jest potwierdzone zupełnie. I co jeszcze? Chciałem od siebie dodać, że ogólnie beka z typa i tyle, moim zdaniem na razie. Jeżeli chodzi o robienie eventów, bo jak dla mnie, jeżeli jesteś firmą, która chce robić duży event i przychodzisz do ludzi i tak jakbym ja na przykład powiedział komuś, ej słuchajcie, zrobiłem rzecz, ogólnie jest świetna, wiesz, jest naprawdę świetna rzecz, no to super, co do takiego, wiesz co jeszcze nie wiem, co to jest jeszcze, wiesz, ale ja ci powiem, za chwilę będą informacje, serio, no. Szykuj się, będzie w ogóle super, naprawdę, zobaczysz co to jest. Taka informacja była przez pewien czas w internecie, myślę, że przez tak 2-3 dni się otrzymywała, że to nie jest prawdziwe, nie, to jest prawdziwe, to nie jest prawdziwe, nie, to jest prawdziwe, tak się ludzie przekrzykiwali. Bardzo dużą pracę wykonała m.in. Midzin, która pracuje właśnie w tym, żeby znaleźć informacje oficjalne. Wiktoria, która w ramach fundacji również szuka tej prawdy, szuka tego rozwiązania, ostro działa, żeby się po prostu dowiedzieć, no bo takiej informacji oficjalnej jako fundacja nie dostała i wiem, że są jeszcze inne osoby, które indywidualnie gdzieś tam o tym rozmawiają. Dużo osób, wydaje mi się, że na sam koniec dnia by się ucieszyła, jeżeli takie wydarzenie miałoby mieć miejsce. Wszyscy byśmy się ucieszyli, to nie jest tak, że my nie chcemy takiego wydarzenia. Ale to wszystko tak bardzo nie pasuje, tam tyle rzeczy wydarzyło się źle. Nie wiem, kto pomyślał, że likowanie takiego wydarzenia, no nawet jeżeli, wiesz, ktoś się bardzo podjarał i wydał po prostu informację, hej, będzie takie wydarzenie, że jest odpowiednim pomysłem na to, po prostu... To znaczy tak, dla mnie to jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli by była na przykład, nie wiem, jakaś duża firma, która naprawdę zajmuje się na co dzień robieniem eventów, naprawdę dużych eventów i by powiedziała, słuchajcie, mamy w planach duży koreański event, za dużo wam jeszcze nie możemy powiedzieć, ale no coś będzie, to ja im bardziej wierzę niż komuś, kto założył konto na Instagramie wczoraj. Bo to jeszcze za chwilę zrobił sobie logotyp, nie wiem, no jakikolwiek, no po prostu no jakiś branding sobie zrobił i stwierdził, że robi dla mnie event, po czym mówi mi, że informacje o tym evencie nie są dla mnie, są dla influencerów, którzy są po prostu handpicked. No to niech tych 5-6 influencerów idzie na ten koncert, życzę im dobrej zabawy, ale jeżeli robisz coś dla fanów, to rozmawiaj z fanami i udzielaj im informacji. Udzielaj też informacji ludziom, którzy są aktywistami w tej dziedzinie, którzy też mogą ci pomóc promować ten event, bo na tę chwilę to ja jako fan K-popu, jako osoba, która miałaby pójść na ten festiwal, to się czuję nieproszonym gościem, bo ja mam czelność pytać o to, co się będzie działo na evencie, na który, nie wiem, miałbym ochotę iść albo muszę planować swoje życie z wyprzedzeniem, bo nie wiem, mam pracę, bo mam jakieś tam swoje plany i tak dalej, no to jeżeli coś takiego się dużego dzieje, to nie chciałbym tego minąć. No nie mogę tak po prostu sobie pójść z dnia na dzień na taki wielki event. Więc jakby dlatego mówię beka z typa, bo to jest totalny brak szacunku wobec nas jako fanów. Dokładnie. I uważam, że powinniśmy głośno o tym mówić. Inna sprawa jest taka, jak na przykład, wiesz, rozmawia się o K-popie, że K-pop jest dla dzieci. To miało być wydarzenie na zasadzie hala koncertowa wielkości Columbia Halle w Berlinie, czyli można powiedzieć taka warszawska progresja i zrobimy tam koncert, przyjadą tam, nie wiem, 3 zespoły i nazwiemy to największym wydarzeniem w Europie, chociaż wcale takim nie będzie, no bo miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale no mogłoby to być na przykład ta rozgrzewka, o której mówią, nie? Że będzie taki rozgrzewkowy event. Ale still, no jakby, dlaczego tworząc taki event, tworzysz na ostatnią chwilę jakieś social media, zanim po prostu powiedzieć, że hej, jesteśmy w trakcie planowania, wydarzenie, chcemy, żeby odbyło się na najwyższym poziomie. Musicie poczekać po prostu, bo jeszcze nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a informacja wyszła poza naszą kontrolą. Po prostu tam nie ma w ogóle zespołu PR-owego. W tym momencie wyszły 2 profile. Jedno na Instagramie, drugie na TikToku, które promują wydarzenie na zasadzie więcej informacji wkrótce. Czekajcie, bo jest na co. Jest taki rzut jakby takiej mapy świata na Europę. Nagle Polska zaczyna się świecić na fioletowo i K-pop is loading. I mamy nasz polski Honmun.
Tak, no i wiecie, kurczę, ja zawsze będę mówił, że wydarzenia w Polsce K-popowe powinny być standardem. Jak na przykład są trasy worldwide artystów K-popowych, to uważam, że Polska jest super punktem. Mamy bardzo fajne miejsca, bardzo, wydaje mi się, też atrakcyjne dla tych K-popowych artystów, które mogłyby być po prostu wypełnione fanami. Do Polski teraz też jest bardzo dobre podróżowanie. Za chwilę otworzy się Port Polska, mam nadzieję. No, Więc będzie może troszeczkę lepiej. Tak czy inaczej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No dlatego, że jeżeli to wydarzenie nie wypali, jeżeli te wszystkie akcje promocyjne, które są w tym momencie, miejmy nadzieję, w dobrej wierze i faktycznie to wydarzenie będzie miało ręce i nogi, będzie miało sens, żeby tam właśnie zaprosić tych artystów i żeby nie zrobić sobie pośmiewiska i nie wyjdzie, no to już na żadne wydarzenie K-popowe możemy nie liczyć. Że tak naprawdę Polska będzie spalonym rynkiem. Nie bez powodu po prostu każde takie wydarzenie albo się kończy na jednej edycji, albo w ogóle nawet pierwsza edycja nie wychodzi. No nie zliczę teraz, ile takich wydarzeń było, no mogę sobie pomyśleć w tym momencie, że to jest trzecia lub czwarte, które ja kojarzę na taką skalę. Oczywiście wiele tras koncertowych, które nie wyszły albo zostały odwołane na ostatnią chwilę również. Mi jest po prostu jako taką typowo osobie związanej z K-popem już bardzo długi czas przykro, bo jest wiele grup, które po prostu chciałbym zobaczyć. Czy to mniejszych, czy to większych. Bardzo dużo grup nie widziałem. Nie będę miał okazji jako Polak zobaczyć tych grup, więc firmy, które przychodzą nagle do mnie i mówią: hej, zrobimy super wydarzenie w Polsce, będzie ono największe w Europie, pomimo tego, że jest Music Bank, który jest typowo koreański i właśnie przyjeżdża do Europy, jest w podobnym okresie, no po prostu może ich zjeść tak bo już mają potwierdzony line-up, czas i miejsce w ogóle. no i właśnie o tym mówimy, że są eventy, które są duże i może osoby, które za tym stoją, nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, jak wielkie jest to przedsięwzięcie i jak tak naprawdę te eventy są planowane no już na lata wcześniej. Nie wiem, jak możesz przyjść do kogoś i powiedzieć, że coś planujesz i nie mieć żadnych faktów, żeby to poprzeć. Pytaj się mnie, a ja ciebie. Za każdym razem wracamy do tego samego tematu. Ja po prostu się frustruję na to. Każdy się chyba frustruje. Wydaje mi się, że poza osobami, które tak naprawdę dostały jakąkolwiek informację, czyli osoby, które są związane bezpośrednio z organizacją i promują to wydarzenie swoimi profilami społecznościowymi i osobami, które w jakiś stopniu powiązały się z tymi organizacjami, w jakikolwiek sposób dostały informacje, no czyli na przykład Mijin chyba koniec końców dostała informację, bo ona tam mówiła na swoim Instagramie chyba, w tym drugim wideo, że skontaktowali się z nią bezpośrednio, no to oni jakby mają jakąkolwiek chociaż cząstkę tej wiedzy, co się dzieje. Ale my, którzy to obserwujemy aktywnie, bo wiem, że są pewnie osoby, które zobaczą sobie: o, festiwal K-popowy w Polsce, super, zaobserwuję i czekam na więcej. No to my, którzy słyszymy o tym, jak dużo rzeczy, kurczę, no płacz i zgrzytanie zębów, naprawdę. No tylko tyle, co mogę powiedzieć. No, szkoda bardzo. Nadal trzymam kciuki. Nie jestem taki, że będę to wydarzenie gdzieś tam spychał na sam dół przez to tylko, że mają słaby początek. Ale no niech w końcu będą jakiekolwiek prawdziwe informacje, a nie, że piszą ludzie komentarze, kiedy będą jakiekolwiek oficjalne informacje. Za kilka tygodni. Fioletowe serduszko. Nie, I teraz ogólnie wszyscy razem. nie jest jeszcze za późno. Grupa osób, które promują ten event i widzą, że coś jest nie tak, nadal jest czas, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak. Mam nadzieję, że koniec końców jakiekolwiek info w końcu wyjdzie i będziemy po prostu wiedzieli, czy w prawo, czy w lewo, bo chyba to jest najgorsze. Dokładnie. A kto wiedział, czy wychodzić w prawo, czy w lewo do wyjścia w tym momencie? Lukas, matko. jakie kolejne... Co za przejście, Boże. Smooth transition. Teraz ten Sony Vegas Effects. Nie, Windows Movie Maker. Lukas, który odszedł z SM Entertainment jako już trzeci idol męski z grupy NCT, odchodzi z SM-u. Mówi się, że jest to piąta osoba z Super M, czyli z Avengers of K-pop. Nie wiem, za pierwszym razem jak usłyszałem, że jest jakakolwiek informacja, że odchodzi jakiś idol, któremu kończy się kontrakt, to miałem takie szok. Odchodzi drugi, 3 dni później, trochę mniejszy szok. A teraz mam takie, mild shock. Nie, w sensie, no nie wiem, no już mnie to trochę tak przestało ruszać. No miejmy nadzieję, że Lukas znajdzie sobie jakieś tam fajne rozwiązanie. O Jezus, na pewno SM-em. znajdzie. Widziałeś Lukasa? Jest utalentowanym, przystojnym mężczyzną. Ma na pewno na siebie pomysł. Niech po prostu go realizuje. Jeżeli SM nie był tą jego drogą, good for him. Ale to jest kolejny update, wiesz, SM-owych idoli, którzy uciekają. Za każdym razem, gdy kończy się kontrakt. No zawsze tak jest w SM-ie, że uciekają te osoby. W gruncie rzeczy ja jestem tylko szczęśliwy z jednego faktu, że idole z SM-u w końcu odchodzą w taki sposób, że kończy mi się kontrakt i mówią SM-owi papa, a nie na przykład SM im mówi: tak,
to teraz idziesz do piwnicy i będziemy cię tam dusić, dopóki się kontrakt nie skończy. W sumie racja. Lepiej, że w tą stronę, a nie w tą No, drugą. przynajmniej oficjalnie mamy info, słuchajcie. Skończyły się kontrakty, nie wiem, cokolwiek. No i nara, no nie? I papa. Do widzenia. Do widzenia, sayonara. Nie mam większych tutaj tak naprawdę informacji na ten temat. Lukas sobie odszedł. Mam tylko informację jeszcze a propos innych chłopaków, że właśnie Mark był widziany teraz na Coachelli. No to super. Więc się chyba dobrze bawi poza SM-em, jak widać go pierwszy raz tak po prostu na luzie na Coachelli. I jeszcze było jakieś tam nagranie takie udostępnione, nie wiem czy przez samego Marka, czy przez jakichś tam innych twórców muzycznych, że siedzi w studiu gdzieś tam w LA, więc tworzy już jakąś muzykę na good for them, I guess. No zobaczymy, co czas przyniesie, ale jeżeli uciekli ze SM-u, to mieli jakiś powód. Czekamy po prostu na ich solo projekty, na ich jakiekolwiek projekty, albo na jakieś nowe wytwórnie, kto wie, no może mają w planach otworzenie swoich własnych działalności i stworzenie nowych NCT. Kolejnych 26 chłopa tańczy na scenie. Ja nie wiem, czy oni będą robić wszystko, żeby to przeżywać jeszcze raz. Myślę, że to jest taki experience, który się raz przeżywa i raczej się do tego nie wraca. Wiesz, debiut nowej grupy to zawsze jest głośny temat, dlatego teraz tak głośny jest Unchild. No właśnie. Kolejny po prostu, ja błagam. Sony Vegas dzisiaj. Co tu się dzieje? Unchild, czyli grupa, która debiutuje od Hayapu, tak? Dobrze mówię? Hayap Entertainment? Czyli siostrzana grupa Stacy. Tak jak rozmawialiśmy o tym, że widzieliśmy te teasery, że jest bardzo ciekawe, no to teraz już widzieliśmy ich debiutancką piosenkę. Widzimy stylówki dziewczyn, no według mnie jest super. To Unchild się bardzo fajnie wkręca. Wydaje mi się, że też dobry moment, taki typowo w roku, kiedy ta muzyka też tak inaczej na ciebie wpływa. Jest taka z powerem, że zima się kończy, wiosna się zaczynają się te cieplejsze dni. Tak, wiesz, tak masz tego powera właśnie, którego potrzebujesz i one tak ładują ci tą energię. Nie no super, według mnie bardzo spoko. Są dwie dziewczyny, które były znane przed grupą. Ty nawet jedną kojarzysz. Druga dziewczyna, kurczę, nie pamiętam jak się nazywa ta dziewczyna, ale ona była w Island 2. Nie wiem, wydaje mi się, że bardzo fajnie, że dziewczyny w ogóle w takim składzie się pojawiły. No ta pierwsza, ta Helen, tak? Czy jak ona się No. Ona była z kolei tą małą dziewczynką, która była na wszystkich mamach, Mnet Awards i No tak bo dalej. ona świetnie tańczy, nie? I to właśnie z tego się wzięło, że ona taki przeogromny talent miała i w ogóle była takim prodigy, jakby. Koreańczycy wszyscy mówili, że jak ona zostanie idolem, to będzie takim idolem, no nie? Okay. I chyba dobrze, że na jakiś czas zniknęła z mediów, bo mam wrażenie, że to mogło być strasznie niezdrowe dla niej w pewnym momencie, bo jak cały kraj na ciebie patrzy i mówi, ty jesteś największą następną rzeczą i w ogóle, no to wyobraź sobie tą presję, nie? Masz 9 lat. I ona pewnie, no nie wiem, może jak miała 9 lat, to może, nie wiem, może nie czuła jeszcze tego czy coś, ale no teraz tak naprawdę zadebiutowała. Stylówkę jej zrobili taką, że nie przypomina siebie z tamtych Nie czasów. przypomina w ogóle, no. Uważam to też za bardzo fajny krok. Fajne jest to, że wykorzystują jej atuty, bo widać, że jest w dancer line-upie, nawet Jest w dance main breaku dancerem, jest no. na froncie. I co jest mega fajne, to, że pomimo tego, że są dwie osoby, które już wcześniej gdzieś tam były, no ale Helen była naprawdę bardzo popularna w Korei, innym dziewczynom daje się czas, żeby błyszczeć. Wszystko jest tak fajnie zbalansowane, no nie? Mnie tylko rozwala to, że jest ta Japonka i pierwsze co zobaczyłem, że ma te zielone włosy i zobaczyłem, że jest Japonką, to ja takie, o, mamy Japonkę w teamie. Wiecie, no to co trzeba zrobić? Przefarbować Włosy na się zielono. To było moje jedyne wrażenie, potem jak zobaczyłem po prostu zapowiedź tej grupy tak, na jakimś TikToku. Poznajcie grupę Unchild albo uczę was Unchild. No to właśnie Japonka z zielonymi włosami, klasyk. Ja jestem bardzo zajarany na tą grupę. Trochę dziwię się nadal ruchom, bo jak na przykład Ella debiutowała, która też była znana z właśnie jeszcze czasów dziecięcych, że była tą modelką, tą aktorką, była bardzo mocno z dziewczynami z Blackpink złączona, z Somi złączona. Bardzo mocno przy debiucie nadal była stylizowana tak, że było widać, że ona to ona. Tutaj zrobili coś zupełnie innego. W moim uznaniu tak. No wszyscy, no ten kto wie, to wie, tak? No po prostu. Ale fajnie. Fajnie, naprawdę. Ta piosenka też jest tak fajnie zrobiona. W sensie ona z jakiegoś powodu, no trąci mi tą Stacy. Takim cheeky icy thing na przykład. Trochę jak słuchasz tak. sobie tego bridge'a jak przyspiesza zwrotka i jest taki synth elektroniczny, to jest jakby, mam wrażenie, że to jest z tego samego programu wzięte. Jest vibe, że ta piosenka makes me feel things, wiesz o co chodzi? Ja pamiętam, że czekałem na koleżankę ostatnio na spacerze w Seulu i posłuchałem sobie tego i miałem takie oh yeah, Oh yeah. oh yeah, Oh yeah. oh yeah, that's it, that hits. Jak Stacy debiutowały, to one miały tą piosenkę So Bad. A później
poszły w jakiś taki cutesy comeback, jakby taki cutesy comeback i zostały z tym cutesy comebackiem aż do chyba, nie wiem, 2 następnych mini-albumów, albo nawet i 3. I teraz troszeczkę też eksperymentują, bo mają to takie brzmienia bardziej już takie trochę bardziej elektroniczne, trochę bardziej mature, ale no miejmy nadzieję, że dziewczyny nie pójdą, miejmy nadzieję, że nie zmienią swojego stylu o 180 stopni, bo uważam, że to, co w tym momencie zrobiły z tym debiutem, ma naprawdę duży potencjał i wydaje mi się, że w przypadku innych grup, które debiutowały w tym roku, no to na ten moment topka. Naprawdę topka. Zrobiłem nawet taką ankietę, czy uważacie, który debiut jest najlepszy. I tam podałem na przykład właśnie Alpha Drive One, dałem Longshot, dałem Ambio i dałem właśnie Unchild. No ja oczywiście, wiesz, uważam, że Unchild jest najlepsze, no ale przy nawet, wiesz, takich grupach męskich, które mają naprawdę duże sukcesy, no bo przecież Longshot to wiemy, mają też swoje super piosenki. Ambio słuchaliśmy też całkiem ciekawe pozycje. No a jeżeli chodzi o Alpha Drive One, no to druga grupa z Boys Planet tego programu, więc naprawdę duże imiona, a nadal wydaje mi się, że mają naprawdę duży potencjał, żeby troszeczkę zawojować, jeżeli chodzi o Rookie of the Year, więc trzymałem mocno kciuki za dziewczynę. Same. No. A czy tak samo możesz powiedzieć o nowej piosence Le Serafim? Nie. Nie powiesz tak? A też mogę ci ją jeszcze raz puścić i powiesz dokładnie, co nie myślisz. Nie, dziękuję. ja po prostu nie chcę, Bo nie jesteśmy teraz w przeżywajmy segmencie tego. oczywiście ocenki piosenek. No nie wiedziałem, znowu Sony Vegas przejście, proszę tutaj, tekst na biało, proszę tutaj wkleić, no. Ocenka Unchild, ocenka Le Serafim. Przejście kwiat 3W. Albo nie, w tych takie kwadraty, że się tak przechodzą takie kwadraty i zmienia się na czarny ekran i wchodzi nowy ekran. Dobra, no to tak w 2 słowach tylko. Tak jak rozmawialiśmy w ramach tej naszej rozmowy o dramach w Hybe'ie, Le Serafim dowiozły według mnie, ale nie dowiozły głównie przez to, że u samej podstawy ta piosenka nie miała sensu. No, prawda. Wydaje mi się, że nadal piosenka sama w sobie jest lepsza niż piosenka z MV-kiem, bo MV jest mylący, plus w MV-ku nie wyglądają korzystnie. Powiem więcej, piosenka sama, bez choreografii jest najlepsza. Ale co mi przeszkadza w tej piosence, to nie wiem jak to nazwać. To jest takie dziwne uczucie moje, ale instrumental tej piosenki jest taki bardzo ciepły, a wokal jest taki chłodny. One śpiewają, że we gotta celebrate i śpiewają to w taki smutny sposób strasznie. I jeszcze ten taniec jest taki, że one wyglądają jakby im kazali to robić. No. Nie wiem, czy może to jest premis piosenki, może ja czegoś nie rozumiem. No tak to po prostu wygląda. No taki dysonans mam w tym. Prawda. No, dla mnie, jeżeli chodzi o tę piosenkę, to najdziwniejsze było to, jak po prostu prowadzili całą tą wizję artystyczną na ten comeback, bo uważam, że dziewczyny zawsze były bardziej gdzieś tam takie girl power, girl boss, a tutaj są takie, no jesteśmy potworami. Ale nie, w sensie same zapowiedzi były właśnie takie empowering. To było właśnie... Kazuha tam miała chyba taki ark o tym, że... Bo w ogóle mam wrażenie, że tam było o takim mental health ogólnie dużo rozmowy, bo tam był taki potwór, który tylko Kazuha widziała i tylko ona z nim walczyła i ona myślała, że dziewczyny nie wiedzą, co ona robi, bo zawsze w jej oczach się wydawało, że Kazuha robi jakieś dziwne rzeczy, a dziewczyny się patrzą na nią po prostu jakoś tak, nie wiem, nieciekawie. I sam koniec tego całego teaseru polegał na tym, że dziewczyny, mimo tego, że nie wiedziały, z czym Kazuha walczy, to pokazały jej, że walczą razem z nią. I ona właśnie powiedziała, że one są ze mną nawet, jeżeli nie wiedzą, co się dzieje w mojej głowie. No nie? I to było super. Naprawdę. Tego nie załapałem zupełnie. To był bardzo fajna wiadomość, taka to wynikająca. było w teaserach. To był ten teaser To taki. tak, no to w teaserach to jakby załapałem, tylko bardziej mi chodzi, że co ma teaser do samej piosenki. No właśnie o to, no Nic i to nie jest, ma. w tym jest rzecz, nie? Dlatego tak jak powiedziałem na początku, teaser w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co się będzie działo w piosence. To też często je pomijam, bo nie chce mi się oglądać, nie wiem, teasera, który ma 11 minut, no mówmy się. Dokładnie, a początek piosenki w ogóle wygląda, jakby to miała być piosenka Red Velvet. No to prawda. Jeszcze takie wizuale. Albo Przypomina mi to takie Bad Boy czasy, really Bad Boy. Tak, ale trochę Bad Boy z Chill Killem, bo nawet jak była taka scena, jak one były w tym domu, jeszcze spoko, nie? Ale jak ten potwór uciekł z domu i one tak wyjrzały przez okno. Taka typowa scena z Red Velvet, bo tak po prostu pomyślałem. Ten peekaboo moment, jak wychodzą z tą kuszą, tak z domu. Też, prawda. No. A później z kolei Young Pussy, które biegną jedna na drugie i jakaś tam Cheon chyba wychodzi z kapusty. Ja nie wiem. Bardzo, bardzo dziwna po prostu stylizacja. Właśnie dlatego mówię, że coś w tym MV-ku jest nie tak, że mi po prostu
nie zgrywa się to z ich po prostu wizją, bo jak jeszcze spaghetti rozumiem, że miało być takie funky jak Crazy, tylko że jeszcze level wyżej, no to jest już takie już weird. Wiem, że to jest art style i wiem, że ktoś coś przez to rozumiał, ale ja nie rozumiem. Ja może jestem za głupi. To nie brzmi dla mnie jak największa grupa dziewczęca hype'u po prostu. No to. To brzmi jak taki project group. Tak jakby mieli kogoś takiego na zasadzie testujemy trochę wody, Tak. jakby Dokładnie. jak to się sprzeda. Tak jak to chyba Starship ma Kiki i im wydają taką eksperymentalną muzykę, która się sprzedaje, bo jest jakby, ma to wzięcie. Tak, a IVE zarabia pieniądze. No tak się śmieją, nie? Że jakby to jest grupa, która wydaje pieniądze zarobione przez Ivy. I może mają rację, no ale jest to eksperyment, co nie? Tylko, że no widać, że no Kiki są po prostu, wiesz, no zaopiekowane, w sensie, że ktoś tam robi to i jakby trzyma to w ryzach, nie? Że to jest jeden koncept, który się od samego początku ciągnie. No, ja bym po prostu to podsumował tak, że to jest nietrafiony comeback, to jest flop era i nawet jeżeli gdzieś tam będę sobie nucił tę piosenkę, to tylko dlatego, że piosenka się wgryzła w mój mózg, a nie dlatego, że comeback mi się podoba. No. Bo to jest właśnie ten problem, że jest taki moment, gdzie po prostu masz to takie wżarcie się w mózg, w te takie najbardziej po prostu najgorsze momenty, w których po prostu siedzisz sobie w ciszy i masz to. Gdzie się pojawia cisza i patrzysz w pustkę, pustka patrzy na ciebie i zaczyna śpiewać Celebrate. No ale tak na pewno nie będzie z Cortisami, jeżeli chodzi o Red w albumie Green Green, ponieważ pomimo tego, że sama piosenka ma chyba, nie wiem, 11 wersji, bo za każdym razem, gdy oni występują, to jest inna aranżacja muzyczna, inaczej brzmią na dance practice, na MV-ku, na występach live, na dance performance i tak No to dalej. zauważyliśmy, że mixing jest inny, nie? Jest zupełnie inny mixing do każdej sytuacji. Wokale w wersji dance practice'owej i wokale w wersji MV-kowej są praktycznie niesłyszalne. Na żywo jak śpiewali, nie wiem czy to było tam w ogóle live, jakikolwiek występ, czy to było kwestia... Nie, to był live. Czy było nagrane wokale, o to mi bardziej A, chodziło. no to nie wiem. No ale słuchać było ich po prostu wokale Było takie słychać prawdziwe, jakieś wokale, nie? tylko nie wiem, czy to nie było nagrane po prostu wcześniej. No może, no często tak robią. Nie byłem jakimś super wielkim fanem Cortis. Ta grupa jest nadal młoda, więc wiem, że mają dużo takich fanów właśnie młodszych, mają dużo fanów takich, które po prostu lubią ten styl muzyczny. Ja cały czas uważam, że to jest kwestia Tarzana i gdyby Tarzan nie zadebiutował, to by Cortis nie było. Troszeczkę mam... jestem troszeczkę uprzedzony do nich, co nie zmienia faktu, że no, liczę na to, że po prostu będzie im się dobrze żyło w tym świecie, bo mają swoją niszę, która po prostu potrzebuje tej muzyki i niech się rozwijają. Dajesz im pozwolenie. Daję im pozwolenie. A mógł zabić. No, a mogłem zabić, dokładnie. No ostatnio widziałem nawet jakąś taką dramkę, że właśnie K-popowi fani, którzy po prostu nie mogą zdzierżyć, że jakimś innym fanom podoba się jakaś piosenka, której oni nie lubią. No to ja wam daję pozwolenie, możecie lubić Cortis, możecie lubić Red. Pomimo tego, że mi na przykład MV nie siadło to totalnie. Wygląda troszeczkę tak jak P1 Harmony dodali teraz piosenkę do jakiegoś B-side'u z Gdańska i nagrywali się na selfie sticku. To trochę wygląda tak, jakby to był taki glorified selfie stick. Ten teledysk wygląda trochę jak ten taki sen, który masz, jak masz gorączkę. Fajny klimacik, jeżeli chodzi o to, że poszli tam na tego grilla i tym kominem się tak tłukli, to było śmieszne. Ale poza tym tak... Nie. Nie wiem, it's cool. It's just cool. Jakby tam nie ma nic więcej do rozumienia. Oni są po prostu cool boys. No i tyle. Mają taki bardzo fajny vibe, w sensie tak bardzo coolersko wyglądają i jakby się chciało z nimi tak kumplować, wiesz o co chodzi? I takie, że są tacy właśnie luźni, no nie, że są pozytywni mimo, no także nie wiem, ja tak myślę, ja tak to odbieram. I tyle. To jest moja ocenka, jeżeli chodzi o Cortis. That's my opinion. Jeżeli chcecie się podzielić, koniecznie dajcie znać w komentarzach, która piosenka wam się najbardziej podobała, czy Unchild, czy Le Serafim, czy Cortis. Jeżeli macie jakieś informacje o K-popowym festiwalu w Polsce, koniecznie piszcie w komentarzach. Dajcie koniecznie znać, jakie tematy chcecie, żeby zostały poruszone na kolejnym odcinku K-Pop Rant. Na dzisiaj to już chyba tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Musimy teraz wymyślić komentarz, jaki musicie napisać. Urodziny Daniela, bo dziś mam urodziny. Wszystkiego najlepszego, Daniel! 100 lat! Napiszcie wszystkiego najlepszego, Daniel. Możecie jakieś życzonka napisać Danielowi. No będą spóźnione, bo wydamy to troszeczkę później. No ale miejmy nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią. I jak zawsze dziękujemy wam za wszystkie komentarze, za fantastyczne dyskusje, w które możemy wejść razem z wami. Jesteście super
i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami dłużej. Zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to tam właśnie będzie najwięcej informacji od nas. Częściej na moim Instagramie niż na Daniela, ale na Daniela również zapraszam. No i co? No i chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia. Pa, pa.